Jak bardzo ważne dla naszych przodków było bartnictwo, czyli pierwejsza forma pszczelarstwa leśnego, uświadomił ich sobie studiując przedwojenne opracowania historyczne. Dla przykładu, w cytowanej tutaj już kans razy opracowaniu Friedricha Stumpe Der Gang der Besiedlung im Kreise Open w rozdziale o starszych wsiach z czasów słowiańskiej kolonizacji, do których autor zaliczył Krościce, idzie przeczytać: zakłada się, że uprawa ziemi dla Słowian nie odgrywała tej roli co hodowla trzody, gospodarka leśna, bartnictwo i rybołówstwo. W innym miejscu Stumpe, powołując się na urbarze z 1588 i 1618 roku, pisze, że od każdej użytkowanej barci wieś płaciła 3 fenigi podatku. Nie dotyczyło to Krościc, bo jak pisze autor, z uwagi na wielkie zaniżanie liczby posiadanych barci, dla Krościc zatwierdzono opłatę ryczałtową. Informacji, ile barci Krościcanie wtedy rzeczywiście użytkowali, nie udało mi się znaleźć, ale w porównywalnych wielkościowo i położeniu Siołkowicach w 1588 roku było ich 106. Miód konsumowany był nie w znanej dzisiaj formie. Sfermentowany i zrobiony z wodą był pity jako trunek alkoholowy zwany med, a w medycynie stosowany jako środek leczniczy i zapobiegawczy. Bartnicy zaspokajali też zapotrzebowanie na wosk, który był niezbędny do produkcji świec i gromnic. Film o bartnictwie już ich chciał zrobić dawno, ale jakoś ich nie wiedział, jak się za to zabrać, bo na pszczelarstwie się nie zna. Jak my z Adriano kręcili nowe materiały w Muzeum Wsi Opolskiej, to podszedł do nas Paweł Kokot, który, jak się okazało w rozmowie, je nie ino miłośnikiem lokalnej historii, ale też i pszczelarstwa. Paweł zaoferował się przygotować krótki filmik właśnie na ten temat. Bartnictwo, czyli pierwotna forma pszczelarstwa, było przez wieki istotnym elementem gospodarki leśnej na ziemiach polskich, w tym również w Chruścicach. Pszczoły jako gatunek pojawił się na Ziemi około 100 milionów lat temu, natomiast ślady współpracy człowieka z pszczołami na terenach Europy sięgają kilku tysięcy lat przed naszą erą. Na Śląsku bartnictwo rozwinęło się intensywnie w okresie średniowiecza, a pierwsze wzmianki o bartnikach w naszym regionie pochodzą z XIII i XIV wieku. W okolicach Chruścic na terenie Borów Stobrawskich bartnictwo było rozwinięte szczególnie silnie ze względu na sprzyjające warunki leśne. Dominowały tu stare drzewostany sosnowe, odpowiednie do drążenia barci. Barcie były dłubane w żywych drzewach, zwykle na wysokości 4-6 metrów i zasiedlane przez dzikie pszczoły. Każda barć była oznaczona znakiem bartnym, symbolicznym wyrzeźbieniem, przypisanym konkretnemu bartnikowi lub rodzinie bartnej. Bartnicy podlegali osobnym regulacjom prawnym. Byli zobowiązani do opłat z tytułu użytkowania lasu, a także do dostarczania wosku i miodu właścicielowi dóbr, na których gospodarowali. W XVII wieku rozpoczął się stopniowy upadek bartnictwa, spowodowany zmianą struktury własnościowej lasów, wycinką drzew, obszarów leśnych oraz rozwojem rolnictwa. Dodatkowym czynnikiem była likwidacja ustroju bartnego i przechodzenie do pasiecznictwa przydomowego. W okresie przejściowym rozpowszechniła się hodowla pszczół w tzw. kłodach bartnych. Były to fragmenty pni z wydrążeniem bartnym, ustawione pionowo w pobliżu domostw. Kilka takich oryginalnych kłód bartnych pochodzących z okolic Chruścic znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Stanowią one unikalny przykład zachowanej tradycji bartniczej z terenów województwa opolskiego. A szczególnie cennym źródłem archeologicznym jest barć wydobyta z rzeki Odry około roku 1910 na wysokości obecnych Czarnowąs. Analiza dendrochronologiczna datuje ją na X wiek, co czyni ją jednym z najstarszych tego typu znalezisk w Polsce. Obiekt ten przechowywany jest obecnie w Muzeum imienia Jana Dzierżona w Kluczborku. A postać Jana Dzierżona jest mocno związana z Chruścicami, bo w 1834 roku po skończeniu studiów teologicznych we Wrocławiu Jan Dzierżon zostaje wikariuszem w parafii w Siołkowicach.
Kościół Chruścicki był w tym okresie kościołem filialnym parafii Siełkowickiej. Jako młody kapelan był wrażliwy na sprawy przyrody i już wtedy prowadził pierwsze obserwacje pszczół w przykościelnym ogrodzie, gdzie jako pierwszy wykazał u pszczół zjawisko partenogenezy, które było absolutnym przełomem w biologii, bo obalało wcześniejsze teorie. Obecnie w Chruścicach nie mamy wielu pszczelarzy. Jest to zaledwie grupa kilku osób. Przeważnie są to pasjonaci gospodarujący na kilku lub kilkunastu współczesnych ulach ramkowych.